Witajcie! Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Witamy w ten piękny, popołudniowy... Poranek. Popołudniowy, mikołajkowy czas. Mam nadzieję, że byliście wszyscy grzeczni i zasługujecie na nasz komentarz dnia, a my zasługujemy na wasze komentarze. Ja tylko was ostrzegę, weźcie sobie jakąś solidną kawę, jakiś długopis, kartkę. Będzie przynudzenie? Nie, no postaramy się bo Paweł znalazł takie rzeczy, takie wykresy i w ogóle takie tematy, jednak nie będziemy wykresów, że mnie omawiając temat aż rozbolała głowa. Tak, tu będziemy dzisiaj mówili o skomplikowanych rzeczach, a sięgamy, słuchajcie, bo zawsze pytacie, skąd bierzemy nasze informacje i tak dalej. Oczywiście część pracy, ale to nie wszystko. Spójrzcie, tu mamy biuletynik Banku Centralnego, poopowiadamy sobie, co tam jest w środku, poopowiadamy, jak bardzo pozytywnie można opowiedzieć o negatywnych rzeczach. No i mam nadzieję, że wam się to wszystko spodoba. A pokazałeś ten biuletynik? Tak, pokazałem, tak mignąłem, żeby ktoś nie spisał sobie i nie poszukał. Rzucę jeszcze raz dłużej. Tak. Numer 8 mamy już. Numer 8, jeżeli ktoś chciałby przeglądać. Jak zwykle ciekawy, Bank Rosji podaje te dane, to jest jak gdyby analiza, też dane banku, analiza danych Rostatu. W dużej mierze, jeżeli chodzi o inflację, no musi się tutaj opierać jakieś oficjalne dane, no nie może sobie samemu tej prognozy inflacji robić. I to przygotowywało bodajże 20 osób, co miesiąc się ukazuje, to się nazywa, akurat ten, bo kilka jest, co mówią trendy. Taki biuletyn listopadowy tym razem, a więc będziemy mówili o danych z października. Tak, z grubsza troszeczkę tam z listopada, ale początek tego listopada. Tak, zawsze. A mamy grudzień. Tak, zawsze więc to tak wygląda. Zwróćcie uwagę, że my też będziemy pewne rzeczy tu komentować i mówić na grudzień. Nie omawiamy historii, staramy się nie omawiać tego, co było. Natomiast dlaczego jest ważny ten biuletyn? Bo na podstawie tego biuletynu i nie tylko, ale on będzie tym głównym elementem, na podstawie którego będzie podejmowana decyzja o podwyżce lub zostawieniu stóp procentowych banku, znaczy przez bank centralny, jeżeli chodzi o główną stopę procentową. Stąd też nasz tytuł, czy bank centralny podpali Rosję, gdyż po pierwsze, spotykają się za jakieś 10 dni ponownie i mamy informacje i przewidywania wielu analityków finansowych, że 15% ta główna stopa procentowa, która jest w tym momencie, to nie jest wszystko. I że być może trzeba będzie jeszcze w tym roku podnieść te stopy procentowe, co oczywiście będzie implikowało bardzo dużo różnych wydarzeń, o których już mówiliśmy jakiś czas temu przy podniesieniu wcześniejszym na 15, wcześniej chyba na 13, więc tu może nie będziemy się aż tak mocno rozwijać i powtarzać. No i chyba wypada byłoby zacząć, bo co mamy? Mamy informacje takie. Część ekspertów mówi, że aż się prosi o podwyżkę tych stóp procentowych, gdyż dane nie są zadowalające. Akcja kredytowa nie ustała, inflacja nie ustała, nie zaczęły spadać. Natomiast z banku centralnego i z jego otoczenia daje się usłyszeć, że może by jednak nie podnosić, może jest wszystko okej. Tak, mamy jak gdyby kilka aspektów. Tak, rząd jest przeciwny podwyżkom.
stóp procentowych. Bank centralny, powiedzmy, jeszcze do zeszłego tygodnia miał taką opinię, że być może tej podwyżki nie będzie i starał się informować, że na pewno będą te stopy dłużej utrzymywane i nie będą tymczasowe, czyli być może nie podniesiemy, ale dłużej utrzymamy wysokie stopy procentowe. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy taki wniosek i zarówno z biuletynu, i z tych danych, które obserwujemy, który możemy chyba jasno powiedzieć, i tutaj się obaj zgadzamy, jest taki, że wszystko idzie za wolno w stosunku do podejmowanych decyzji. Czyli mieliśmy w sierpniu podniesienie stóp procentowym, potem znowuż podniesienie, potem znowu. Natomiast bank centralny i też niektórzy analitycy mówią, że na efekty musimy poczekać i być może i dłużej poczekać niż w normalnej sytuacji. Może i dłużej czekać, no ale ile czekać? Rok? 2, 3, 5? Właśnie to ja miałem mówić, bo słuchajcie, w sierpniu podniesienie, no 3 miesiące czekamy i co widzimy? Widzimy przede wszystkim, że nie spada wystarczająco akcja kredytowa, to znaczy, jeżeli spojrzymy na akcję kredytową, no to tam zaczyna spadać, jeżeli chodzi o rynek konsumpcyjny w bankach, ale my mówiliśmy, że to nie jest tak, że to spada, tylko to się przeniosło na te mikropożyczki. No ale wtedy to bank mówi, tu jest okej, u nas ale Excel się zgadza. Excel się zgadza. I tam akurat oni faktycznie mówią, że tu jest jakiś efekt, ale zauważają, że na przykład kredyty samochodowe poszły w górę. Dlaczego? Dlatego, że banki zaczęły udzielać te kredyty samochodowe, no przerzucając właśnie, skoro na tych konsumpcyjnych dosyć mocno poszło, no to próbujmy jeszcze sprzedawać następny produkt, kredyty samochodowe i tak mieliśmy wrzesień, październik, tak? Tam cały czas mamy taką dosyć ostrą dynamikę, jeżeli chodzi o te kredyty samochodowe, ale w listopadzie już też wiemy, że to faktycznie zaczyna spadać ze względu na to, że te samochody po prostu są drogie, no bo mamy cały czas ten efekt wzrostu, czyli w momencie, kiedy dolar się umocnił i yuan przede wszystkim się umocnił, no to dealerzy podnieśli ceny, ale jak już się osłabił, no to żadnych obniżek to nikt nie robił, tak? No, czyli jeżeli mieliśmy tą korektę 10%, to nie robił. I następna rzecz, którą bank tutaj zauważa i to wskazuje jako pozytywny element dla gospodarki, to że rubel się umocni. I to wiąże częściowo z tego biuletynu z ich działalnością, chociaż nie jest to prawda, bo rubel się umocnił. Zresztą oni tak mniej więcej też mówią, że ten dekret prezydencki i ta sprzedaż tych walut wpływa, ale to jest główny czynnik. To jest główny czynnik i bank troszeczkę przypisuje sobie ten element. No wiesz, natomiast podnieśli stopy, więc też ciężko później dzielić. Tak, tylko że wiesz, oni to robili, jak ten biuletyn pisali pod koniec listopada, tak mniej więcej, początek grudnia i wtedy jeszcze nie było widać to, co my już dzisiaj wiemy, że mamy powrót do wzrostów, jeżeli chodzi o dewizy, czyli mieliśmy ten efekt tych komisarzy walutowych i zmuszenia firm do sprzedaży walut. Potem była ta dyskusja w Dumie, czy karać do tyłu i ta ustawa, która jest procedowana w Dumie Państwowej. No i teraz mamy taki efekt, że od ponad tygodnia mamy tak 4-5% wzrostu na dewizach. To jest dużo w przeciągu tygodnia i zarówno dolar, jak i euro, jak i yuan się znowuż umacniają. Pytanie jest oczywiście, jak długi ten będzie efekt. Ale to można powiedzieć, bo to w skali tygodnia jest plus minus 5%, ale w skali miesiąca, czyli po wprowadzeniu już tych komisarzy walutowych, po podwyższeniu tych stóp procentowych, można powiedzieć, że wszystko wróciło do punktu wyjścia. Że to, co się działo, te wszystkie akcje, które miały rubla umocnić, minął miesiąc i one przestały działać, można powiedzieć. No ten efekt jak gdyby zaczyna być znoszony. No i oczywiście pytanie jest, co dalej, bo dlaczego
bo ogólnie ten dolar nie powinien być ważny dla banku centralnego, czy on rośnie, czy on maleje, bank centralny zresztą wcześniej mówił, że niby nie jest ważny, ale dla władzy i dla wyborów tych marcowych jest bardzo istotny, żeby w nowy rok, no i przed świętami, no nie wejść znowuż dolar w okolicach 100, a euro powiedzmy tam 110, nie? No a teraz euro mamy 100, dolara po 93, no i rysuje się taki trend, że wiesz, zbliżają się święta, będą zakupy, ludzie będą te dewizy też potrzebować z różnych względów, firmy będą potrzebować, a więc rysuje się taki trend, że tu nie ma dobrych informacji, no bo skoro firmy sprzedają, no a jak gdyby zakładam, że raczej nikt nie chce ryzykować i nie sprzedawać, Utraty to nie ma swoich dewiz i kary finansowe. No i kary, tak, czyli 3/4 albo całość zabranych dewiz, no to nikt nie chce ryzykować. A więc tu już jakiegoś większego efektu nie będziemy mieli, że nagle jakiś eksporter sprzeda jakoś nie wiadomo jak dużo tych rezerw. Paweł, czy ty uważasz, że może okazało się, że te jeziorko jest płytsze niż wszyscy sądzili? Płytkie. Znaczy ja mówiłem, że wiesz, ten rynek jest ogólnie płytki, ale jest jeszcze jeden element, na który znowuż bank centralny jak robił, to jeszcze tego nie widział, chociaż już tam były przebłyski, czyli ceny ropy i gazu. Jak oni robili, no to podawali na przykład, że gaz spadł o 10% do 44%, ale teraz mamy spadek o 15% w stosunku do tego, czyli już 25% od października. W przypadku gazu, czyli to jest dosyć duża różnica, no bo teraz mamy po 37. Oczywiście to nagle może wzrosnąć i tak dalej, no ale mówimy na dzień dzisiejszy nagrywamy i na dzień dzisiejszy no te ceny jeszcze sobie mogę sprawdzić na ten 6 moment. grudnia. Dzisiaj jest 6 grudnia. Jeżeli ktoś by otworzył za 2 miesiące i nie widział daty, to... Tak, dzisiaj jest 6 grudnia. No, mamy dzisiaj wzrost akurat teraz, ale rano mieliśmy spadek, czyli mamy teraz 39, tak? Czyli jesteśmy poniżej 40, było 37, tak? No teraz dzisiaj troszeczkę się ruszyło, ale w stosunku do tych 44 to jest o 10%, a te 44 były znowuż o 10%, bo tam było 48, 49 w październiku, nie? Ropa od października też spadła. No ropa spadła, średnia w tym momencie za listopad, słuchajcie, no to mamy 67, tak, w stosunku do $80, jeżeli chodzi o październik. Czyli tak jak oni robili, zresztą tam też pisali tymczasowy wzrost, wiesz, bo oni akurat tutaj ostrożnie mówili, że tymczasowy wzrost surowców w październiku w przypadku ropy może się nie utrzymać. I to się sprawdziło, no bo już, zresztą mogli to, wiesz co, widzieć, tak, no ten trend, a więc to też może nie było aż takie trudne, żeby powiedzieć, że tu będziemy mieli spadki na tym Uralsie, co bardzo niepokoi władze, no bo to są mniejsze wpływy, no i też problemy cały czas tych firm naftowych, zresztą był taki artykuł dosyć duży, jeżeli chodzi o Rosniefti, które skarżyło się na różnego rodzaju problemy i pokazywało, że ta sytuacja tych firm naftowych wcale nie jest dobra, jak sugeruje rząd i że ten rekordowy 2022 to był taki tymczasowy, a 2023 dużo problemów, jeżeli chodzi o tych nowych klientów, no i tam taki, jeżeli sobie spojrzymy na ten raport Rosniefti, i to, co mówił prezes, no to będziemy widzieć, że tutaj wcale to nie wygląda tak dobrze, jak na przykład próbuje się na przykład, nie wiem, na zachodzie mówi, czy można to podsumować, bo bardzo często jest tak. Mówimy jeszcze raz, mam nadzieję, że to w końcu gdzieś tam się przebije. Firmy naftowe w zeszłym roku miały zyski, bo była panika na rynkach surowcowych, jeszcze sankcje na ropę nie działały, one weszły dopiero pod koniec 2022 roku, więc te zyski były naprawdę duże. W 2023 wszystko spadło do poziomów nawet niższych niż przed wojną, więc nie jest tak, że Rosja zarabia kokosy, a teraz mamy, słuchaj Paweł, podobną sytuację, tylko że na bankach,
banki w 2023 roku mają rekordowe zyski, gdyż udzieliły rekordową ilość kredytów Rosjanom, bo Rosjanie rzucili się na kredyty, bo jeżeli kredyt masz oprocentowany niżej niż inflację, a widzisz, że wszystko dookoła drożeje, to warto kupić jakieś zasoby, które przytrzymają tą wartość. No i taki rzut był. Mieliśmy rekord w lipcu udzielanych kredytów, historyczny, potem został on pobity w sierpniu, potem on został pobity we wrześniu i chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to został pobity w październiku. W tym momencie wystrzeliły stopy procentowe, więc widzimy, że zaczyna ilość tych kredytów spadać, ale nie tak szybko, jak bank centralny by się spodziewał, bo schodzą z niesamowitej góry i jest spowolnienie, natomiast to są wciąż potężne ilości kredytów, gdzie ludzie dostają te kredyty, choć nie powinni ich dostać, gdyż nie mają takich zdolności, więc robi się tu sytuacja niebezpieczna i co więcej, w zeszłym roku firmy naftowe, przez to, że osiągnęły bardzo duże zyski, to zostały wykoszone te zyski w dużej mierze przez podatki, które musiały odprowadzić i w tym roku banki, dzisiaj mówiliśmy na CEP-ie, też zostaną obłożone taką opłatą, która gdzieś te zyski sprzeniewierzy, a przyszły rok zapowiada się dużo gorzej. Ale może wróćmy do tego biuletynu też. Jakie tam wnioski i jakie tezy autorzy mówią? Co jak gdyby prezes i Rada Dyrektorów będzie musiała uwzględnić? Pierwsze, utrzymująca się presja inflacyjna pozostaje wysoka. Czyli minęły, słuchajcie, 3 miesiące, a miesięczne tempo wzrostu cen w październiku spada, ale nadal jest wysokie. To znaczy, co znaczy spada? No dynamika się według nich troszeczkę zmniejszyła, natomiast no, inflacja jest wysoka, tak? Czyli już tak szybko może nie rośnie, ale rośnie tak, ta inflacja. Tak. No i tutaj też mamy na przykład raport niezależnych, tak, czy Gajdara, czy Akry, i tam oni podają powyżej tego celu, co bank wyznaczył, czyli podają 7,6 na podstawie, i to jest ciekawe, danych Rostatowych, nie? Czyli nawet, no bo też jak gdyby muszą posiłkować się oficjalnymi danymi. I pamiętajcie, to też jest... że z tą... I to też jest ważne, żeby pamiętać, że te dane Rostatu, jak one wyglądają, to tłumaczyliśmy wielokrotnie, ale to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że wszystkie instytucje międzynarodowe, które gdzieś podają wyliczenia oficjalne, muszą posiłkować się danymi z Rostatu, bo nie mają... No wiesz, mamy drugi taki, jeżeli chcemy porównywać w miarę, no to mamy za październik, w listopadzie bodajże 26 Hanke publikował i tam inflacja zaczynała spadać, ale wynosi 56%. Tak. Natomiast tych danych z Uniwersytetu Hopkinsa chyba dobrze pamiętam, no tak, 56%. Niestety nie można używać w wyliczeniach właśnie, nie wiem, Światowego Banku i tak dalej. Oni muszą się posiłkować danymi Rostatu. Oficjalnymi, no bo trochę by było dziwne, jakby posiłkowali się danymi z jakiegoś uniwersytetu, żeby oceniać inflację w Rosji, a więc no, opierają się na danych rosyjskich. Tak. I to też jest klucz, żeby też zrozumieć inne wskaźniki, bo na tej inflacji wydaje się, że no, rząd jak gdyby oszukuje, jest dużo korzyści, tak, z tych oszustw. Czy ona jest 56%? No trudno jak gdyby ocenić, tak, no bo ktoś musiałby, tak jak Hanke, on tam ma koszyk różnych produktów, patrzy jak te ceny się zmieniają i to jest o tyle ciekawe, że on porównuje światowo różne kraje, tak, czyli mamy te top powiedzmy 20, które publikuje i tam są wymienione kraje z najwyższą inflacją i o tej Rosji zawsze jest dosyć dużo. I to też ważne, żeby powiedzieć, że to nie on jeden siedzi, tylko cały dział na uniwersytecie po prostu zajmuje się tym, że globalnie w wielu krajach liczy taką bardziej prawdziwą inflację niż te, które podają, zwłaszcza w jakichś reżimach, gdzie... No dobrze, ale wróćmy do tego, bo wiesz, no nikt akurat tam w Rosji nie będzie się sugerował tym, co jakiś uniwersytet zagraniczny podaje. Natomiast to jest też istotne, żebyście zrozumieli sytuację, bo jeżeli założycie, że inflacja w Rosji jest o wiele wyższa,
niż podaje Rostat i rosyjski rząd i bank centralny, to wtedy jest łatwiej zrozumieć, co się dzieje. No bo jeżeli jest ona wyższa, a macie oprocentowanie nawet na te, powiedzmy, kredytu na kilkanaście procent, a inflacja jest przykładowo 30 parę procent czy 40, no to trzeba brać tą pożyczkę, nie? No bo wszystko drożeje i to w wzrastającym tempie. I to jest czynnik, który może uwiarygodnić rzeczywiście tą inflację na kilkadziesiąt procent, bo gdyby tak nie było, to dlaczego ludzie by się tak rzucali na te kredyty? Gdyby było 7, a oprocentowanie 20, no to dlaczego? Jak wcześniej nie brali, to nagle teraz taki hura pęd na Dochodzimy kredyty? do takiego paradoksu, że stopa jest 2 razy wyższa już niż oficjalna inflacja, a jeszcze jakiś czas temu była 3 razy wyższa i dynamika cały czas jest. Zrobiliśmy podwyżki tej stopy, daliśmy 3 razy wyższą, nie? No bo jak oni tam podwyższali, to mniej więcej tam powiedzmy 2,5-3 razy wyższa była. No i teraz co, nie wyhamowało to, tylko rośnie może jakiś wpływ, ale mały, tak? No bo tak, no i tak jak gdyby te dane oficjalne mówią. I tak, utrzymująca się presja inflacyjna pozostaje wysoka, tak? I to jest pierwszy wniosek. Następny wniosek, który tutaj się pojawia, to dynamika gospodarcza. I tutaj coś, o czym mówiliśmy, czyli na przełomie października-listopada zaczęły się pojawiać oznaki ochłodzenia popytu i spowolnienie aktywności gospodarczej. Czyli mamy ten efekt w tym momencie w gospodarce. Do tej pory gospodarkę ciągnęła ten przemysł zbrojeniowy, ale od jesieni... I kredyty. I co? I kredyty. Tak, i kredyty, tak, i kredyty. No jeszcze powiedzmy na początku roku jeszcze inwestycje rządowe, tak, te inwestycje rządowe maleją, jeżeli chodzi, natomiast no ten przemysł zbrojeniowy, no tam w lecie szczególnie Rostat podawał plus 30%, tak, na zbrojeniówce, rok do roku, natomiast od jesieni też Rostat podaje, tak, październik minus 16, nie? A więc tych czołgów mniej się wyprodukowało, czy jakichś innych rzeczy. Nie? A dlaczego? Też mówiliśmy, tam się zaczęły pojawiać pewne przestoje, że fabryki zaczęły czekać na komponenty, zaczęło się to blokować, tu rząd jak gdyby się mocno denerwuje tą sytuacją, natomiast no też pewne moce, które wcześniej były na początku roku, no zostały już wykorzystane, tak? Rzeczy, które można było wyremontować, zostały gdzieś tam już oddane, a zaczynają się robić opóźnienia, nie? Czyli to, co mieli zrobić na jesień, już będzie na wiosnę i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, tu mam ciekawostkę. Ze względu na rosnące ceny paliwa i energii elektrycznej koszt przejazdów komunikacją miejską indeksowano nieplanowo. Wzrosły ceny podróży lotniczych i tak dalej. Indeksowano oczywiście o kwoty wyższe niż inflacja. No, taksówki. Tak, taksówki. To są wszystko dane, słuchajcie, w biuletynie Banku Centralnego Rosji. To wszystko, co mówiliśmy, to macie tu teraz potwierdzenie. Nie? Możecie sobie zobaczyć sami. Myślisz, że jesteśmy w stanie wkleić link do tego pod materiałem? Jakby ktoś był zainteresowany? Wolałbym nie wklejać do rosyjskich źródeł linku. Dobra, no to sobie odnajdźcie. Jak ktoś chce sobie znaleźć, to niech sobie znajdzie, natomiast my nie wklejajmy, bo tam YouTube tego nie lubi, szczególnie linków na zewnątrz. On wtedy rozumie, że to jest sponsorowany jakiś artykuł i do rosyjskich źródeł nie. I teraz tak, zauważ, co oni piszą? W segmencie konsumenckim w październiku kontynuowany był silny wzrost popytu. W listopadzie ochłodzenie w reakcji na zacieśnienie polityki pieniężnej, czyli te podwyżki, objawiło się jedynie w postaci spadku aktywności konsumentów w okresie wyprzedaży sezonowych. Czyli oni mówią, że zaczyna się pojawiać pewne elementy, jeżeli chodzi o firmy, ale one bardziej wynikają chyba nie z tego, że oni podwyższyli, no ale z tego, że te moce produkcyjne gdzieś już doszły do ściany i to po prostu ochłodzenie następuje, no bo też no nie można w nieskończoność produkować, mając te same zasoby.
to na to też wskazują, że to jest problemem, bo mając te same zasoby, pracując na 3 zmiany, ale mamy tą samą ilość fabryk, tą samą ilość ludzi, no możemy zwiększać, no ale i malejącą ilość różnego rodzaju podzespołów i komponentów, a więc dochodzimy do takiej pewnego limitu. I to jest główne ograniczenie, plus oczywiście ograniczenie, które się pojawiło, jednak ten wzrost ceny, bo zauważ, co powiedziały, dzisiaj mówiliśmy to w porannym cepie, co powiedziały te duże przedsiębiorstwa, że one żądają preferencyjnych stawek kredytów tam kupieckich, no linii kredytowych. Tak. No i to powiedziały tak, koleje, Avtovaz, Roskosmos, no i prawdopodobnie wiemy, że też z przemysłu zbrojeniowego takie żądania nastąpiły. W przemyśle pewnie zbrojeniowym będzie. Natomiast jaki jest pomysł też, bo to jest też ciekawe, pomysł jest taki, żeby zabrać bankom i dać naszym firmom. Tak? No. Więc po prostu zabieramy teoretycznie bankom, czyli bogatym, ale tak naprawdę zabieramy społeczeństwu, bo te banki się wzbogaciły ściągając to ze społeczeństwa, a teraz te zyski zostaną przesunięte na tylko garstkę firm. Oligarchów. Znaczy wiesz, to jeszcze ja mówiłem, zobaczymy jak to będzie, bo banki pewnie będą chciały się bronić przed tym i nagle się może okazać, że na koniec Wiesz co, ja myślę, że one zaczną wpisywać te utracone kredyty do Excela i w końcu one wyjdą. Bo to, no tak, teraz wiesz, trzeba będzie zwiększać, tak? I sobie tam zacząć bo inaczej to liczyć. O tym jakiś czas temu, jeżeli kredyt jest niespłacany, ale nie zostanie zamknięty, to on jeszcze nie jest po stronie strat banku, dopiero gdy... No tam mamy 90 dni i tak dalej, nie? Są tam odpowiednie przepisy. Więc wystarczy, że zaczną po prostu Excel przepinać z jednej komórki do drugiej i może zaczną masowo topnieć te tak, no ale też będą topnieć ze względu na to, że one są udzielane teraz, wiesz, na początku najczęściej jest tak, ludzie spłacają, dopiero po jakimś czasie przestają spłacać, a pamiętaj, że no to też się w którymś momencie dopiero zalicza, tak, czyli jeżeli przez 3 miesiące nie masz spłaty, to nagle, wiesz, wpada w inne miejsce ten kredyt, czyli powyżej tych 90 dni, i tak dalej, a więc nawet w tym roku my się w tym momencie cofać musimy się, mamy grudzień, listopad, październik, wrzesień, czyli my w tym momencie teraz możemy myśleć o tych kredytach, które były na 8%. Tak. Chyba, tak, bo to tak gdzieś było. A gdzie tam te na 15%? Więc wiesz, ten efekt będzie w 2024 i teraz masz sytuację sektora finansowego niedobrą, bo masz tak, jeżeli rządowi się uda jakoś zabrać te pieniądze bankom, no to ten zysk cały wypracowany w 2023 no nie będzie. 2022 na straty, wcześniej COVID na straty i wiesz, i tu się zaczyna taki problem. Wtedy zrobi 4 lata na minusie. Tak, nie? I wiesz, oni, a jeszcze masz... Właśnie w 2024 zwiększyć się liczba tych straconych kredytów, na pewno się zwiększy, jest pytanie tylko o ile, a jeżeli nie będziesz miał żadnej tej poduszki, bo ci rząd zabierze, no to będziesz musiał znowuż do banku centralnego, że masz problemy, jeżeli chodzi o My przypomnijmy, obecnie liczba przeterminowanych kredytów o 90 dni rośnie. W Rosji wynosi 9,78 miliona. Więc jesteśmy pod 10 milionów takich kredytów, które już są przeterminowane i niespłacane. A będzie więcej, bo tak jak mówię, no to jest, no musi tak być, bo to jest matematyka. Jeżeli stopy poszły tyle do góry, no to w tym momencie pytanie jest tylko o ile, czy z 10 milionów zrobi się, wiesz, 12, 15, czy... To możemy Górna granica to jest chyba 47 milionów, bo tyle chyba jest udzielonych kredytów w bankach, z tego co pamiętam. No tak, więc, to więcej nie będzie. Tam mamy sufit, natomiast jest drugie pudełko, stoi obok za ścianą, kredyty w parabankach. Więc tam jest jeszcze drugi temat, których też. No i teraz jeszcze tak, jeszcze wracając, słuchaj, do tego biuletynu nieszczęsnego. No to cały czas przewidują, że inflacja będzie rosła. I tutaj ja ci też pokazywałem,
To, co się rzuca w oczy bardzo mocno, tak zwana stopa bezrobocia, która spada im od 2000, tak jak przynajmniej tutaj pokazują, 2015. Był ten wzrost, jeżeli chodzi o to zamieszanie covidowe, bo tam skoczyło. Natomiast no potem mamy taką, wiesz... Tak, znikli bezroboci. Bezrobocie zniknęło, tak? No i wiesz, mamy też odczyty takie, że miesięcznie brakuje 100 000 rąk do pracy. Dodatkowych, powiększa się. Dodatkowych. No i teraz te prognozy na do 2030, że to będzie 4 miliony rocznie brakować. No dużo. Tak. A jeżeli uwzględnimy jeszcze, to jest bez efektu wojny, znaczy, że jakby robimy pokój i już nie będzie tych ubywać, nie? Czyli... Tak, wracamy do tych biznesów, tak. Próbujemy się ułożyć, a jeżeli mimo wszystko założymy brakuje. jednak, że ten konflikt będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, no to będzie więcej. No i to jest jeden z elementów, my cały czas to podkreślamy, jeden z elementów, który w tym momencie jest największym tym hamulcem dla gospodarki, tak? Bo też widzimy, że w drugą stronę cały czas rosną wynagrodzenia. Te wynagrodzenia tak naprawdę spadły, ta dynamika spadła w momencie właśnie tego COVID-u. Natomiast taki malutki spadek mamy w październiku, ale to taki bardziej korekta. Tak. I tu też warto zauważyć, że ten wzrost płac, pomimo że jest i pomimo że jest duży, nie kompensuje najprawdopodobniej poziomu życia. Ja czytałem jakąś wypowiedź jednego z dziennikarzy rosyjskich, gdzie porównywał zarobki z 2013 i 2023, gdzie tam było chyba 29 tysięcy rubli, teraz 71 tysięcy rubli, natomiast możliwości zakupowe spadły o kilka procent przez te 10 lat, gdyż ceny realnie urosły o tyle, że to nie kompensuje się, że siła nabywcza Rosjan przez te 10 lat się obniżyła. I to też jest gdzieś ważny wyznacznik. Ale dobra, teraz odbiegam. Paweł, bo mamy, czy Nabiulina podpali Rosję? Podpali na zasadzie takiej, czy podwyższy stopy procentowe w nadchodzącym okresie? Bo z tego, co mówisz, to spójrzmy. Konsumpcja wciąż jest duża, kredytów wciąż jest bardzo dużo, inflacja wciąż rośnie. No to są takie czynniki, żeby podwyższać. Wiesz co, no też mamy jak gdyby z rynku finansowego, że tam te inwestycje krótkoterminowe są o niższym zwrocie też, to też jest jak gdyby problemem, no bo w tym momencie, jeżeli mamy takie wysokie stopy, no to jakiekolwiek inwestycje na rynku dają ci mniejszy zysk niż lokata terminowa, nie? Tak. Czy jakieś obligacje rządowe, nie? No to nie jest dobry prognostyk, który jak gdyby wskazuje, że ta gospodarka mocno powinna się chłodzić, a ona się nie chłodzi. I to by wskazywało, jeżeli byśmy czytali biuletyn i na podstawie biuletynu mieli podjąć decyzję, tam się wskazuje na jeden element, jeżeli chodzi o rynki te międzynarodowe, i to jest chyba jedyny element, który przemawia za tym, żeby nie podnosić. Rynki międzynarodowe, czyli otoczenie biznesowe, tylko pytanie, na ile to otoczenie biznesowe w tym momencie ma wpływ na Rosję, bo wydaje się, że coraz mniejsze ono jest. No właśnie. A więc nie traktowałbym kiedyś, albo inaczej, dla Polski, no to bardzo istotne, tak? To otoczenie biznesowe, czy Fed będzie podnosił, czy nie będzie podnosił, co nas czeka w 2024. W przypadku Rosji mniejsze znaczenie, a więc jeżeli byśmy popatrzyli na sam biuletyn, to według biuletynu podnosić. A jednocześnie... I to nawet powyżej, bo tutaj się mówiło, jeżeli popatrzymy na analityków, oni mówili 1%, 2%, czyli 100 punktów bazowych, 200 punktów bazowych. Znaczy 1 punkt procentowy, tak? Natomiast czy podniosą, to jest trochę też decyzja polityczna. Tak. Bo tak jak mówię, jeżeli by tylko sugerować się tym biuletynem,
I też wcześniejszymi działaniami banku centralnego, no, który był konsekwentny, on chciał po prostu walczyć z tą inflacją, to podnosić. Tylko są jak gdyby dwa problemy. Ale słuchaj, ale narracja w biuletynie, bo czymś innym są dane i wykresy, które podali, a czym innym jest narracja. Gdyż narracja jest taka, że to, co robimy, zaczęło działać, tylko potrzebujemy jeszcze troszkę czasu, ale może nie będziemy podwyższać, tylko ten poziom utrzymamy dłużej. Tak, a więc wracamy do tego, że na pewno to będzie powiedziane, że trzeba dłużej utrzymać wysokie stopy. I to jest jedna rzecz, ale nie wiadomo z tym podnoszeniem. Tak? Analitycy jednak skłaniają się ku temu, że stopy zostaną podniesione nawet o 2%, bo dynamika nadal jest wysoka, 2 punkty procentowe. Tak. Dynamika nadal jest wysoka. Może się okazać, że te 2 punkty procentowe to jest za dużo. Może się okazać, że na przykład bank będzie chciał symbolicznie o 0,5%, ale patrząc na wcześniejsze decyzje i taką ostrą jednak reakcję samej pani prezes, no to można się spodziewać jednak podwyżki. Chociaż ja osobiście wielokrotnie powtarzam, że to jest błąd. Obecna polityka banku centralnego jest błędna. Dlaczego? Dlatego, że inflacja jest wyższa i dlatego, że Rosja prowadzi wojnę. I podnoszenie stóp procentowych tworzy taką sytuację, o której dzisiaj rano mówiliśmy, że firmy te rządowe chcą być wyjęte poza nawias, wiesz, tak, nie brać udziału w rynku finansowym, być w takiej bańce ale to ochronnej. Po co podnosić, wiesz, to po co... No tak? Dla wszystkich innych. No dla wszystkich innych i dla tych prywatnych, nie? Czyli jak gdyby... A tak naprawdę ten biznes prywatny to był przez długi czas tym kołem, on był zyskowny, ci ludzie sobie gdzieś tam radzili, kombinowali i tak dalej. A więc zostawiamy i chronimy, to pójście właśnie w taki jakiś komunizm, tak? Czyli chronimy te firmy państwowe, a tym prywatnym podkręcamy śrubę i próbujemy ich wyżyłować i wyżyłować własnych obywateli, no bo obywatelom też, nie? Tak. Bo obywatelom też jak najbardziej, nie? Czyli ze wszystkich, żeby tylko ochronić te największe firmy i ochronić ten przemysł zbrojeniowy. No ale taka polityka, to prowadzi nas trochę na taką ścianę. I wiesz, i w mojej ocenie jest coś fatalnego obecnie w Rosji, czyli bank centralny, który działa przeciwko gospodarce i rządowi, czyli próbuje cały czas ochłodzić tą gospodarkę zbrojeniową. No bo powiedzmy sobie też, przecież firmy zbrojeniowe, po co one żądają tych, czy firmy, bo to są firmy zbrojeniowe, powiązane i tak dalej, nie? Ktoś, ty mówiłeś, tam robi te krzesła, ktoś szyje buty, ktoś inny coś innego, i przecież oni też mają kredyty, oni muszą spłacać, zaciągać nowe, to co pójdą do banku i co... Nie, a tak nawet wprowadzenie tego systemu, to też wymaga czasu, jest skomplikowane. 23 czy 26% w którymś banku kredyt hipoteczny? Mówiliśmy o tym kilka dni temu. Nie, konsumpcyjny. Konsumpcyjny, przepraszam. Konsumpcyjny, nie. 26%, tak. 26%, tak. Na Sberbanku, tak? Od 26, znaczy dokładnie to była średnia. Tam było od bodajże 16 do 30, bodajże 5%, nie? Przy czym tych 16 to nikt nie dostawał, ale tam najczęściej właśnie mediana i średnie gdzieś były zbliżone właśnie na 25-6%. To sami sobie odpowiedzcie, wiesz, jak konsumpcję uprawiać przy takim oprocentowaniu, nie? To trochę ma, w przyszłym roku wyglądać chyba w ten sposób, że my będziemy udawać, My nie będziemy udawać. Znaczy, że rząd będzie próbował niwelować dużą część skutków podnoszenia tych stóp. No bo za moment przecież wybory się zbliżają, a może jeszcze dać jakieś kredyty preferencyjne dla ludności, jakieś konsumpcyjne, jakieś... można wymyślać. Czyli bank sobie, a rząd sobie. A rząd sobie, tak? A więc mamy przeciwstawne te decyzje, to nie jest jednoznaczna polityka, nie? Tutaj powinni się zdecydować. Albo walczymy z inflacją, albo dajemy sobie spokój i liczymy się, że ta inflacja będzie rosła, bo to jest przeciwstawne, tak?
Niby Czyli tak, ale dwa wtedy kroki do przodu, jeden do tyłu. że bank centralny próbuje ochronić Rosję przed hiperinflacją i to może jest ich główny, wiesz, plan. Paweł, jak stawiasz? No ale wiesz, to prowadzi do takiej nierównowagi i na rynku, nie? Że mamy, jeżeli chodzi o mamy firmę, która ma preferencje, rozumiesz, tak? Produkujesz buty, nie? Czy te krzesła. Jedna firma ma, bo jest tego oligarchy, no to podłączyła się pod jakiś program rządowy, a druga się nie niższy kredyt, a druga się nie podłączyła, nie? I bankrutuje. To w Rosji jest typowe, tak? To nie jest i bankrutuje i ten oligarcha przejmuje tą firmę. To jest plan. Dla mnie to jest oczywiste. Skonsolidowanie jak największej ilości kapitału, jak największej ilości władzy wśród jak najmniejszej ilości osób, bo te osoby mimo spadku życia, jakości życia w całej Rosji, to mniej więcej zachowają podobny standard. Natomiast te wszystkie firmy takie małe, średnie, które dzięki w miarę tam kapitalizmowi, jaki był przez ostatnie 20 lat, potrafiły się wybić, to w tym momencie mogą stracić wszystko albo ograniczyć swoje dochody. No ale ta wąska grupka, która to wszystko rozkręciła, nie straci za bardzo, a więc może popierać dalej cara, bo czemu nie? Więc dla mnie to się składa w jedną logiczną całość. Wy, drodzy widzowie, dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja, Paweł, zadam ci pytanie, bo robiliśmy też tak ostatnio. Jak stawiasz? Będzie podwyżka, nie będzie podwyżki, a jak będzie, to o ile? Wiesz co, trudno mi powiedzieć. Ja bym obstawiał, że nie będzie. Ale z innego powodu. Nie ze względu na ten biuletyn, tylko że w grudniu, przed świętami. A ja mówię tak, bank centralny będzie miał w 4 literach święta i o 1 podniesie. No, patrząc na Nabiolinę, możesz mieć rację. Znaczy, moje zdanie jest, że to jest jak gdyby bez sensu, nie? Ale to sobie wielokrotnie powiedzieliśmy. Myślę, że może też właśnie zadecydować, że dostaną polecenie od samego cara, że przed świętami nie podnosić, dopiero w styczniu podnieść. Ale to jest coraz bliżej. Słuchaj, albo podniosą o 2, albo nawet 3, no bo później już w przyszłym roku coraz bliżej wybory. Znaczy, to też może być takie myślenie, podnieśmy teraz, a potem nie podnosić, bo przecież wybory. A tuż przed obniżyć, żeby dać nadzieję. Tu tak trochę na dwoje babka wróżyła, mówimy. Nie, ja stawiam jeden, że podejdzie jeden. Ja stawiam cały czas 0, żebyśmy się też różnili i żeby można było, że Mateusz ma rację. Ale nie, że się nie ucieszę, jak będzie 2%. Ucieszę się, ale... A dlaczego ucieszysz się? No bo będziemy mieli tak bardziej ekscytujący tytuł, wiesz, 2% kolejne tamten. No to wiesz, będzie o czym rozmawiać. Drodzy widzowie, myślę, że temat wyczerpaliśmy. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Jeżeli materiał się podobał, to bardzo prosimy o podanie go dalej. Stwórzmy akcję Oglądam Kremlinkę. Wrzucajcie informacje na swoich social mediach. Niech się materiał niesie. Miłego popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.